Bielsko-Biała, czyli miasto połączone z niegdyś dwóch osobnych miejscowości przedzielonych rzeką Białą. Z tego filmu dowiecie się, dlaczego Bielsko-Biała określana jest Małym Wiedniem. Pokażę Wam także m.in. piękny rynek z fontanną, rzeźbą Neptuna i kamienicami wokół, katedrę Świętego Mikołaja. Jest ona największą świątynią miasta i mieszanką epok, ratusz, który nie jest na rynku i jest inspirowany architekturą Wiednia, Teatr Polski przypominający operę wiedeńską oraz Teatr Narodowy w Budapeszcie, Zamek Książąt Sułkowskich z najstarszymi elementami pochodzącymi z XIV wieku, czy Plac Wojska Polskiego, czyli dawny Stary Rynek Białej i wiele innych, również mniej oczywistych atrakcji. Zapraszam do Bielska Białej. Bielsko-Biała to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Często nazywane jest Małym Wiedniem ze względu na elegancką architekturę z czasów Austro-Węgier. Bielsko i Biała przez wieki były osobnymi miastami. Jedno należało do Śląska, drugie do Małopolski. Dopiero w 1951 roku połączono je w jedno. Ta podwójna tożsamość sprawia, że miasto ma ciekawy charakter. Trochę śląski, trochę galicyjski. Rynek w Bielsku Białej to jedno z najciekawszych historycznych centrów miejskich w południowej Polsce. Łączy średniowieczny układ urbanistyczny z nowoczesnymi elementami rewitalizacji. Istnieje on od średniowiecza i do dziś zachował swój pierwotny układ. Otaczają go kamienice głównie z XVII i XVIII wieku, często z podcieniami. Centralnym punktem rynku jest fontanna z rzeźbą boga mórz Neptuna. W sercu miasta stoi kopia XIX-wiecznego pomnika świętego Jana Nepomucena. Oryginał przeniesiono w latach 30. XX wieku do katedry świętego Mikołaja. Nepomucen to patron chroniący przed powodziami i symbol dawnych tradycji religijnych miasta. Na placu można zobaczyć również oryginalną XVII-wieczną studnię oraz fundamenty dawnej wagi miejskiej, które znajdują się pod szklaną osłoną. Na końcu kanału wodnego umiejscowiona jest podświetlana makieta całego rynku. Ułatwia orientację i pokazuje układ urbanistyczny placu w miniaturze. Sam rynek nie wydaje się wielki, ale jest bardzo przyjemny. Nie brakuje w nim kawiarni i restauracji. Szczególnie popołudniami i wieczorami to miejsce tętni życiem. Z pewnością warto przespacerować się uliczkami prowadzącymi do rynku i zagubić się w nich. Ulice wychodzące z rynku były celowo wąskie, sprzyjało to obronie i ograniczało rozprzestrzenianie się pożarów. Dziś wiele z nich zachowało kameralny klimat. Część ulic prowadziła do bram miejskich, inne łączyły rynek z kluczowymi punktami jak zamek czy kościół. Niektóre uliczki biegną wzdłuż dawnych murów obronnych. Typowe dla Bielska było to, że z każdego rogu rynku wychodziły dwie ulice, razem dawało to aż 8 kierunków ruchu. Warto zwrócić uwagę na przejścia i zaułki między kamienicami oraz lekkie nachylenia, co jest efektem położenia na wzgórzu. Blisko rynku wznosi się ciekawa i nietypowa katedra świętego Mikołaja. Warto zaznaczyć, że to największa świątynia w Bielsku Białej. Początki tej katedry sięgają XV wieku, kiedy książę Wacław I Cieszyński polecił wznieść murowany kościół. Prawdopodobnie zastąpił on jeszcze starszą drewnianą świątynię. Kościół był kilka razy niszczony przez ogień,
Po każdym pożarze był odbudowywany, przez co jego wygląd bardzo się zmieniał. Dzisiejsza katedra to mieszanka epok. Można znaleźć tutaj elementy gotyku, baroku, neoromanizmu i modernizmu. Świątynia obecny wygląd zawdzięcza głównie przebudowie z początku XX wieku. Punktem charakterystycznym kościoła jest wieża, wysoka na około 61 metrów. Niestety nie jest udostępniona dla turystów. Jej forma przypomina włoskie dzwonnice, co wyróżnia ją na tle innych polskich kościołów. Interesującą ciekawostką jest fakt, że katedra w latach 1559–1630 należała do ewangelików. To pokazuje, jak silne były wpływy reformacji w regionie Śląska Cieszyńskiego. Przy placu Marcina Lutra znajduje się kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela. To jedna z najważniejszych świątyń protestanckich w Polsce. Kościół został zbudowany niedługo po reformach cesarza Józefa II, które w 1781 roku dały protestantom większą swobodę religijną. Pierwotnie świątynia była prostą bryłą bez wieży, którą dobudowano w połowie XIX wieku. Kolejne przebudowy nadały mu obecny neogotycki wygląd. Okolica kościoła nazywana jest Bielskim Syjonem. To symboliczne centrum życia ewangelickiego w mieście, porównywalne do biblijnego Syjonu. W Bielsku Białej nie brakuje imponujących kamienic. Warto zwrócić uwagę na budynki Wyższej Szkoły Administracji, Sądu Rejonowego, Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, Bielskiej Szkoły Przemysłowej czy pierwszego urzędu skarbowego. Każda z tych kamienic jest na swój sposób wyjątkowa. O dworcu kolejowym w Bielsku Białej mówi się, że to jeden z piękniejszych i ciekawszych historycznie obiektów kolejowych w Polsce. Budynek dworca zachwyca swoją architekturą. Powstał pod koniec XIX wieku. To przykład stylu historyzującego z elementami neorenesansu. Dziś jest wpisany do rejestru zabytków. Willa Teodora Sixta, czyli jednego z najbogatszych przemysłowców regionu, człowieka, który miał ogromny wpływ na rozwój miasta, powstała pod koniec XIX wieku. Styl budynku to neorenesans inspirowany architekturą Wiednia. Pałacyk zbudowano około 1895 roku dla notariusza Alfreda Michla. Budynek reprezentuje głównie neobarok. Hotel Prezydent to do dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów miasta. Nazwę nadano mu na cześć Gabriela Narutowicza. Na przełomie XIX i XX wieku był to najbardziej elegancki hotel w mieście. Kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej wzniesiono w drugiej połowie XVIII wieku głównie z inicjatywy jezuitów. Choć pierwotnie jest to późny barok, dzisiejszy wygląd to efekt dużych przebudów w XIX wieku. Dlatego kościół łączy barokową strukturę i elementy neobaroku austriackiego. Dwie wieże z zegarem,
są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy Bielska-Białej. Jedną z największych ciekawostek wnętrza jest rokokowa ambona przypominająca łódź świętego Piotra. Ratusz został zbudowany pod koniec XIX wieku w stylu neorenesansowym inspirowanym architekturą Wiednia. Po otwarciu ratusz nie służył tylko władzom miasta. Mieściły się tu m.in. komunalna kasa oszczędności, policja i straż miejska, inne instytucje miejskie, a nawet mieszkania urzędników. Obecnie ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego. Już na pierwszy rzut oka budynek zachwyca swoją elegancją i monumentalną formą. Fasada przyciąga uwagę bogatymi zdobieniami, harmonijnymi proporcjami oraz charakterystyczną wieżą zegarową, która góruje nad placem i od lat wyznacza rytm życia mieszkańców. Budynek ratusza bardzo przypominał mi ten, który zobaczyłem w maju ubiegłego roku w Hamburgu. Moim zdaniem styl architektoniczny ratusza w Hamburgu jest bardzo podobny. Film o tym niemieckim mieście jest na moim kanale, więc warto samemu porównać. Teatr powstał pod koniec XIX wieku jako teatr miejski dzięki dobrowolnej zbiórce pieniędzy mieszkańców Bielska, Białej i Lipnika. Budynek został zaprojektowany w stylu eklektycznym z elementami neoklasycyzmu i neobaroku. Fasada nawiązuje do rzymskiego łuku triumfalnego i jest ozdobiona posągami Apolla i mus teatralnych. Początkowo teatr prezentował spektakle w języku niemieckim, był jedną z najlepszych scen prowincjonalnych w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Dopiero po II wojnie światowej reaktywowano działalność jako scena polskojęzyczna pod nazwą Teatr Polski. Budynek teatru przypomina architekturą Operę Wiedeńską oraz Teatr Narodowy w Budapeszcie. Budynek Poczty Głównej został wzniesiony pod koniec XIX wieku jako nowoczesna siedziba poczty w ówczesnym Bielsku. Gmach zbudowano w stylu neorenesansowym. Charakterystycznym elementem jest wysoka kopuła nad narożną częścią budynku. Najstarsze elementy zamku książąt sułkowskich pochodzą z XIV wieku, kiedy był budowlą obronną w systemie fortyfikacji miejskich. Stoi nad rzeką Białą, która w średniowieczu stanowiła granicę między księstwami i państwami. Od 1752 roku zamek należał do Sułkowskich, polskiej rodziny magnackiej, później książęcej, która znacząco przebudowała go w stylu eklektycznym w XIX wieku. Do 1945 roku Sułkowscy rezydowali w nim na stałe. Po II wojnie światowej zamek przeszedł na własność państwa i po licznych renowacjach stał się siedzibą Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Kaplica wiąże się z zamkiem od XVIII wieku, choć jej ślady wykorzystują starsze fragmenty średniowiecznych fortyfikacji. Obecna forma neoromańska pochodzi z połowy XIX wieku. Kaplica jest pierwszą w regionie budowlą w stylu historyzującym neoromańskim. Zamek
jest udostępniony do zwiedzania. Bilet normalny kosztuje 30 zł. Link do informacji w opisie. Ulica 11 listopada powstała pod koniec XVIII wieku jako część tzw. traktu cesarskiego łączącego Wiedeń z Lwowem. Od początku była główną osią handlową i towarzyską Białej. Ma około 900 metrów długości i przecina historyczne centrum dawnej Białej. Wiele kamienic, ma ponad 200 lat i powstało tuż po wytyczeniu ulicy. Z czasem dobudowano też bardziej okazałe kamienice z XIX i XX wieku. Przez długie lata była to najważniejsza ulica handlowa miasta, pełna sklepów, usług i kawiarni. Dawniej Bielsko i Biała były osobnymi miastami, a most na rzece Białej stanowił ich granicę. Biała powstała około XVI wieku jako osada tkaczy. Prawa miejskie uzyskała dopiero w 1723 roku. Biała należała do Małopolski, a później Galicji, a Bielsko do Śląska i monarchii habsburskiej. To oznaczało różne prawa, administrację i wpływy kulturowe. Biała była bardziej polska w charakterze, podczas gdy Bielsko rozwijało się pod silnym wpływem niemieckim. Ten kontrast do dziś można wyczuć w architekturze, układzie ulic i atmosferze obu części miasta. Plac Wojska Polskiego powstał w 1723 roku, kiedy miasto Biała otrzymało prawa miejskie. Od początku pełnił funkcję rynku i centrum handlowego. Odbywały się tu targi, a sam plac otaczały głównie drewniane domy. Znajdowały się na nim ważne instytucje takie jak ratusz, waga miejska czy dawne starostwo. Z czasem, gdy powstał nowy rynek, czyli dzisiejszy Plac Wolności, miejsce to zaczęto nazywać Starym Rynkiem. Mało kto wie, że w 1769 roku w ratuszu na placu odbył się ważny zjazd związany z Konfederacją Barską, jednym z pierwszych polskich zrywów niepodległościowych. Plac Wojska Polskiego to najstarsze centrum dawnej Białej, które z pewnością warto odwiedzić. Otoczony kamienicami i posiadający fontannę z żabami, sprawia pozytywne wrażenie. Kamienica pod Żabami powstała dla przedsiębiorcy Rudolfa Nachowskiego, który prowadził tu popularną winiarnię. Lokal znajdował się naprzeciwko kościoła ewangelickiego. Hałaśliwi goście irytowali duchownego, w związku z czym między właścicielem a pastorem trwał długotrwały konflikt. Niektórzy historycy sugerują, że żaby mogły być subtelną kpiną lub komentarzem do tej sytuacji. Budynek to świetny przykład secesji wiedeńskiej. Powstał na początku XX wieku i ma nieregularną, bajkową bryłę z wieżyczkami i bogatymi zdobieniami. Najbardziej charakterystyczny element to portal z 2 żabami we frakach.
Kościół ewangelicko-augsburski Marcina Lutra powstał w drugiej połowie XVIII wieku i jest uznawany za pierwszy kościół protestancki w Galicji, co czyni go wyjątkowym zabytkiem w skali regionu. Początkowo w tym miejscu znajdował się cmentarz ewangelicki, a pierwsza świątynia była drewniana. Plac Wolności został wytyczony pod koniec XVIII wieku jako nowy rynek miasta Biała przy budowie ważnego traktu środkowo-galicyjskiego, łączącego m.in. Bielsko z Krakowem i Lwowem. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku przyjął obecną nazwę Plac Wolności. W XIX wieku plac był tętniącym życiem miejscem handlu. Odbywały się tu jarmarki i targi. Do dziś zachowały się fragmenty historycznej zabudowy z XIX i XX wieku oraz budynki o wartości architektonicznej, jak na przykład hotel pod Orłem, który był wzorowany na wiedeńskich hotelach i ma styl neobarokowo-klasycystyczny. Kościół Świętego Stanisława jest najstarszym zachowanym kościołem sakralnym w mieście i jednym z najstarszych murowanych kościołów w regionie Śląska Cieszyńskiego. Według tradycji ludowej pierwsza świątynia mogła powstać już około 1135 roku. Obecny kościół gotycki wzniesiono pod koniec XIV wieku. Pierwotnie pełnił funkcję parafialnej świątyni dla Starego Bielska i miasta Bielska. Styl budowli to gotyk. Kościół jest nawowy, orientowany i zbudowany z łamanego kamienia wapiennego. Kościół Świętej Barbary wzniesiono w 1690 roku z drewna modrzewiowego jako nową świątynię po wcześniejszej, starszej, która spłonęła. To jedna z nielicznych zachowanych drewnianych budowli sakralnych w tej części Beskidów i jedna z najstarszych w Bielsku-Białej. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków. Na terenie Bielska-Białej można zobaczyć pomniki, które nie tylko upamiętniają kultowe postacie, ale podkreślają dziedzictwo animacji tworzonej od dekad w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych, miejscu narodzin wielu znanych polskich bajek. Tworzą one artystyczny szlak spacerowy Bajkowe Bielsko-Biała.